Здравейте! Tu Sonia z kanału Kajmy Są i seria Polka w Bułgarii. Dzisiaj chciałam Wam też opowiedzieć o naszym biznesie, który tak naprawdę robimy od zera. I jest to generalnie dosyć ciekawy motyw robienia biznesu od zera. Wyobraźcie sobie, że zakładamy biznes mając zerowy budżet, tylko ideę, pomysł i tak naprawdę wsparcie jakiejś tam społeczności na początek, bo ja mam spore grono znajomych, którzy na przykład oglądają moje statusy na WhatsAppie, więc tam gdzieś tam zaczyna się historia naszego sklepu z bałkańskimi produktami. To są wszystko rzeczy, które myśmy sami najpierw wypróbowali, polubili i pomyśleliśmy, że fajnie by było umożliwić korzystanie z tych rzeczy też innym. Więc wyobraźcie sobie, że z takiej idei, z zerowego tak naprawdę budżetu powstaje sklep online. Powstaje sklep online Oliwka w Miodzie, nasz sklep online, który prowadzimy z Jarkiem. No i próbujemy go rozwijać. Więc mamy swoje prace, które nas utrzymują, no ale nie mamy wkładu, jakby takiego budżetu na ten sklep. No ale chcemy go mieć. Dlaczego chcemy go mieć? Bo my potrzebujemy elastycznej pracy. Mamy tak dużo pomysłów i tak dużo rzeczy do zrobienia, które chcemy jeszcze zrobić, że potrzebujemy po prostu mieć elastyczną pracę. Taki sklep to jest mega elastyczna praca, no bo tak naprawdę robisz paczki na przykład raz na miesiąc czy 2 razy w miesiącu, robisz wokół tego marketing, ale czy ja posty zaplanuję na Facebooku o 1 w nocy czy o 10 rano, w sobotę czy w poniedziałek, to nie ma znaczenia. Czy ja nagram rolki we wtorek o 15 czy w czwartek o 20, też nie ma znaczenia. Jedynym naszym ograniczeniem jest światło, tak naprawdę, jeśli chcemy nagrywać przy świetle dziennym. Więc jest to bardzo elastyczna praca i bardzo, bardzo też fajna, bo ja bardzo polubiłam prowadzenie takiego sklepu, ja bardzo polubiłam w mediach tworzenie materiałów, jest to dla mnie bardzo kreatywne, lubię odkrywać takie nowe narzędzia, różne aplikacje, czy właśnie różne jakieś style. No lubię to naprawdę, obróbka zdjęć też mi się dosyć podoba, chociaż mniej może sama obróbka, ale ogólnie cała ta idea jest dla mnie po prostu bardzo kreatywna. No więc jeśli mam mieć pracę, która jest bardzo kreatywna, no to dla mnie, to ja mówię, idziemy w to. Szczerze mówiąc, po 10 latach uczenia angielskiego troszeczkę już się tym wypaliłam, znudziłam, no bo jednak powtarzam po 100 razy to samo, cały czas od 10 lat tłumaczę to samo, no bo gramatyka jest jedna. Język się zmienia, może jakieś słówka, wyrażenia się zmieniają, ale gramatyka zostaje. Wymagają do egzaminów, no może się zmieniają, ale tylko trochę. Tam jest jakaś kosmetyczna zmiana z reguły i tyle. To nie są jakieś wielkie rzeczy i zmiany. Jak kupiłam książkę 10 lat temu do egzaminu smakowitego, to tak naprawdę ona jest cały czas aktualna. Więc kiedy powtarzasz to samo 10 lat, no to troszeczkę już człowiek jest tym zmęczony po prostu, przynajmniej ja. Ja lubię mieć wyzwanie, ja lubię mieć kreatywną pracę, kreatywność, ja bardzo to lubię, więc dla mnie ta praca z nauczyciela angielskiego już jest takim trochę wypaleniem zawodowym, już jest dla mnie trochę po prostu trudna, w sensie właśnie takiego nudzenia się. Więc chciałam właśnie to zmienić. I chciałam też zmienić tą pracę, tak od około roku o tym myślałam. No i przyszła idea sklepu. Więc jak wygląda teraz ten nasz sklep i jak to idzie? Idzie to tak, że na szczęście, i to jest mega super, udaje nam się tak naprawdę co miesiąc, co 2 wysyłać palety do Polski. Teraz wyjechała druga paleta i jedzie trzecia paleta. Może nawet już teraz jedzie trzecia paleta, bo zależy, kiedy ten film zostanie opublikowany. Więc co około miesiąc lub półtorej udaje nam się wrzucać właśnie palety do Polski produktów bułgarskich i greckich. Jakie mamy produkty? Produkty mamy z Grecji i z Bułgarii. Grecja to wiadomo oliwa, pasty z oliwek. Bułgaria no to pasty tahini, mega kultowy produkt z Bułgarii, który każdy w zasadzie Bułgar ma w swojej kuchni, a także zioła, które też każdy Bułgar ma w swojej kuchni, bo Bułgarzy kochają ziołowe herbaty, więc bardzo dobrej jakości suszone zioła. Przyprawy, zupełnie inne niż na przykład samardala, to jest roślina, która rośnie w Bułgarii, albo na przykład szarena sól, to jest też taka mieszanka typowo bułgarskich przypraw, w sensie nie bułgarskich przypraw, ale bułgarska mieszanka z różnych przypraw, która ma swój konkretny smak. Więc takie rzeczy i miody. Miody w Bułgarii to jest w ogóle cała kultura miodów, pszczelarstwa, bo po pierwsze Bułgaria jest bardzo naturalna, tu po prostu jest wszędzie natura. Gęstość zaludnienia jest dużo mniejsza, jest miasto, miasteczko, wokół nie ma nic, są pola, lasy, rzeki. I jest tutaj ciepło. I te pszczoły tak naprawdę od marca do, nawet w grudniu widziałam jeszcze latające pszczoły, jak był ciepły grudzień, od marca do grudnia cisną na tych kwiatkach, po prostu zbierają ten pyłek. Więc jest taki długi okres wegetacyjny, długi okres tych pszczół i ich pracy, więc one zbierają dużo tego miodu, więc tego miodu to jest po prostu mega dużo.
I też ten miód ma inne rodzaje, na przykład z krzewu draka, który jest typowo śródziemnomorskim krzewem igłogu mamy, na przykład miód w ofercie, którego w Polsce nie kupimy. Okej, nie ma niektórych rodzajów, które mamy w Polsce, bo spadziowego miodu za bardzo może jest, ale jakoś mało. Ze spadzi iglastej też na przykład jest, z tego co wiem, gdzieś w górach, ale mało. No ale właśnie taki jest tutaj dostępny, no to jakiś lipowy, akacjowy, słonecznikowy. Słonecznikowego z Polski nie kojarzę, szczerze mówiąc. Tutaj jest bardzo dużo słonecznikowego miodu też. Więc jakby są inne rodzaje tych miodów niż w Polsce. Mam wrażenie, że jest ich taka może trochę inna jakość, bo tutaj na ten miód się patrzy tak, że to musi być naturalny miód i w ogóle. I wiadomo, są też oszukiści, że tak powiem, jak wszędzie. No ale my mamy sprawdzone źródła, my sprawdzamy te źródła. My je mamy albo z polecenia bardzo zaufanych osób i te osoby też są bardzo zaufane, albo nawet na przykład jeden pan, to nasz ten drugi dostawca, też jest z polecenia zaufanej osoby, która też biznes prowadzi już wiele lat i po prostu no, jest to godny zaufania człowiek, ale też on nam wysłał na przykład badania tego miodu. Bo tu w ogóle ludzie robią tak, że badania wysyłają miody do badań i po prostu sobie tutaj badają. Więc tak, więc te miody są przebadane, są z dobrego źródła i podobnie te wszystkie inne rzeczy są przebadane z dobrego źródła i my właśnie w tę ideę tego sklepu mamy taką, że idziemy w jakość, idziemy w rękodzielnictwo. Małe produkcje, małe firmy rodzinne, tą jedną mamy rzecz z fabryki, bo mamy z fabryki pasty tahini, ale to jest tylko jedna fabryka, która jest tutaj lokalna, zatrudnia tutaj ludzi, robią te pasty tahini i to nie jest też jakaś sieć, to w marketach, no w marketach typu Lidl tego nie kupicie, w takich marketach, małych marketach kupimy, lokalnych, więc jest to albo jakaś lokalna produkcja, gdzie mamy czysty skład, bo pasty tahini na przykład, nie wiem, z pestek dyni to jest 100% pestki dyni i tyle, i to jest cały skład. Czyli rzeczy bez cukru, rzeczy z dobrym składem, też dużo rzeczy wegańskich, w zasadzie wszystko jest wegańskie oprócz miodu, bo miód nie jest wegański. Bezglutenowy, no to nie mamy certyfikatów bezglutenowych, więc tutaj może być zanieczyszczenie w teorii glutenem, ale oliwa z oliwek czy miód, no to są raczej bezglutenowe z założenia produkty, więc tutaj nie ma problemu, też się coś znajdzie. No i kosmetyki. Kosmetyki też z firmy Biofresh, która też jest bułgarską uznaną firmą, która robi po prostu z olejku różanego, z wody różanej kosmetyki, które są naprawdę bardzo dobre jakościowo. Te mydełka tak pachną, że gdyby internet mógł pokazywać, jak pachną mydełka, to by było super, ale się tak niestety nie da. Musicie kupić i zobaczyć. Więc tego typu są rzeczy w naszym sklepie. Mamy nadzieję, że będzie się on rozwijał, do czego zachęcamy, w sensie zachęcamy do zajrzenia na nasze profile tego sklepu, na strony tego sklepu, zapoznania się, może coś Wam wpadnie oko i sobie zamówicie. Jest to super, będzie to super też wsparcie dla rozwoju tego kanału, no bo wiadomo, żeby rozwijać kanał, musimy z czegoś żyć, no żeby z czegoś żyć, no to biznes jakby musi się kręcić, to jest logiczne i naturalne. Więc tak też możecie wesprzeć działania na tym kanale, czy w ogóle nasze mieszkanie na Bałkanach. No bo żeby mieszkać na Bałkanach, no to trzeba też z czegoś się utrzymywać, to jest znowu logiczne i naturalne. Więc tak, więc zachęcamy do tego, do tych odwiedzin, do linku, oczywiście będzie on w opisie. Zachęcam Was do oglądania też naszych innych filmów. Tak, jeśli chodzi o sklep, no to w sumie to jest pierwszy odcinek na temat sklepu, więc może bardziej do Instagrama i Facebooka naszego sklepu, żebyście sobie zobaczyli, co tam jest dokładnie. Jeśli chodzi o filmy, no to Q&A opowiada trochę o tym, dlaczego tu mieszkamy, dlaczego w ogóle jak pracujemy. Ojej! Jakieś żuko coś mnie tutaj atakuje. Idziemy stąd, Juta, chodź. Chodź, idziemy, tu żuki jakieś latają. Coś mnie tutaj atakuje. No, dlatego zachęcamy Was też właśnie do tego Q&A, bo tam opowiadamy też w ogóle, dlaczego tu mieszkamy, dlaczego Bałkany, jak to się w ogóle wydarzyło, jak pracujemy też troszkę. Znowu jakiś żuk. A ja ich nie lubię, to są takie żuki, one siadają czasami na ludziach. Takie duże, no. Dobra, więc zachęcam Was do zobaczenia w następnych odcinkach w mojej serii Polka z Bułgarii, a także w wspólnych odcinkach z Jarkiem na kanale Kajmy są. Ciao!